Witajcie ponownie, drodzy widzowie. Dziękuję za Wasze wsparcie i za zainteresowanie poprzednim filmem. Wasze polubienia i miłe komentarze realnie przekładają się na zwiększenie oglądalności i rozwój tego kanału. By nie pozostawać dłużnym, tak jak obiecywałem, zajmiemy się teraz wybranym przez Was tematem, a zatem perspektywą 360 stopni na podstawie prezentacji, jaką wykonałem na tablicy podczas prowadzonych przeze mnie zajęć. Osoby, które oddały swój głos na inny temat, od razu pocieszę. Nadal jest szansa na Wasze propozycje, ale o tym wspomnę jeszcze pod koniec tego filmu. Kluczowe dla tej pracy jest stworzenie bardzo dokładnego podkładu z linii pomocniczych. O znaczeniu każdej z nich powiem za chwilę dużo więcej, na początku tylko pokrótce opiszę to, co robię. Zaczynam od narysowania krzyża równoramiennego. Za pomocą ołówka upewniam się, że wszystkie wychodzące ze środka odcinki są równe. Następnie wyprowadzam ze środka dodatkowe linie we w miarę równych odstępach. Na liniach za pomocą ołówka odmierzam długości ramion pierwotnego krzyża i z tak znalezionych punktów tworzą okrąg. Wewnątrz niego znajdzie się cała kompozycja. Będzie to w zasadzie powierzchnia sfery, którą postrzegamy wokół siebie, zrzutowana na płaszczyznę. Tę myśl zaraz rozwinę. Następnie na odcinkach pomocniczych zaznaczam drugi zestaw punktów tworzący okrąg o średnicy długości około 3/4 pierwszego kręgu. Następnie 4 punkty położone na przecięciach pierwotnego krzyża i drugiego okręgu łączę parami za pomocą symetrycznych łuków. Ok, już tłumaczę, po co to wszystko. Jak wspominałem, duży okrąg obejmuje całe nasze możliwe pole postrzegania. To, co zobaczylibyśmy stojąc w miejscu i mając oczy dosłownie dookoła głowy, a nawet na jej czubku i spodzie, gdziekolwiek miałoby to być. Zaznaczmy to na schemacie. Punkt to nasza głowa, a sfera wokół niej to całe nasze możliwe pole postrzegania. Mniejszy okrąg zawiera w sobie tę połowę naszego pola widzenia, którą mamy przed sobą już tylko jako istoty dwuoczne. Oczywiście przy założeniu, że zarówno w poziomie, jak i w pionie ogarniamy pole widzenia o rozwartości 180 stopni, co jest oczywiście dużym nagięciem rzeczywistości. Ale dla lepszego zrozumienia całości pozwólmy sobie przyjąć takie naciągane uproszczenie. A zatem to, co jest wewnątrz mniejszego okręgu, na schemacie będzie połową naszej sfery. Punkty na okręgu oraz punkt centralny to tak naprawdę bieguny sfery naszego postrzegania. Innymi słowy, przez to, że postrzegamy świat jako trójwymiarowy, w opisie położenia dowolnego obiektu w przestrzeni, pomijając oczywiście wymiar czasu, zawsze wystarczy określenie 3 danych. Wartości na osi poziomej, czyli prawo-lewo, na osi pionowej, czyli albo na górze, albo na dole, oraz na osi głębokości, czyli blisko-daleko. A zatem punkty po lewej i prawej to właśnie przeciwległe końce osi poziomej. Punkt po lewej jest nieskończenie daleko w lewo, a punkt po prawej nieskończenie daleko w prawo. Linie je łączące są w rzeczywistości liniami poziomymi, tak jak krawędzie prostej drogi ciągnącej się w obie strony w nieskończoność. Jeżeli teraz mielibyśmy przedstawić tę sytuację na płaskim rysunku, musielibyśmy spłaszczyć połówkę sfery, tak jak na schemacie. Zwinięcie obrazu, którego normalnie nie postrzegamy naraz, nie ogarniamy jednym spojrzeniem, powoduje, że linie proste ulegają takiemu właśnie wygięciu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku linii pionowych łączących punkty na górze i na dole. Inaczej jest w przypadku osi głębokości. Centralny punkt to ten najdalszy, najgłębszy. Przeciwległy punkt powinien znajdować się dokładnie po drugiej stronie naszej głowy, co wynika ze schematu. Ale przez to, że rysujemy tu widok pełnej sfery, także i 6. punkt zbiegu powinien znaleźć się na kompozycji. I tu następuje to, co najdziwniejsze. Żeby na płaskim rysunku przedstawić całą sferę naszego postrzegania, jej drugą tylną połowę musimy przedziurawić. Załóżmy, że przedziurawiamy ją dokładnie w 6. punkcie zbiegu. Następnie punktowy otwór poszerzamy. Zwróćmy uwagę na to, że linie, które zbiegały się w 6. punkcie, teraz dochodzą do obwodu otworu. Aby móc umieścić na rysunku widok drugiej połowy sfery, musimy rozciągnąć ją tak, by była większa od widoku pierwszej połowy, która jest w środkowym kole. I tak rozciągając drugą tylną sferę, musimy wywinąć ją na lewą stronę. A zatem paradoksalnie 6. punkt zbiegu to cały okrąg domykający tę scenę, a dokładniej to nasz punkt widzenia rozciągnięty do okręgu odcinającego to wszystko, co postrzegamy od nicości. Jak widać, obszar pomiędzy okręgami reprezentuje właśnie tę drugą część naszego pola widzenia, tę, którą widzielibyśmy oczami z tyłu głowy. A przez to, że część tę musimy poza zakrzywieniem dodatkowo ścieśnić, dzięki rozpychającemu się punktowi zbiegu, nic tu już nie jest na pierwszy rzut oka oczywiste. Zasada jednak pozostaje ta sama. Przeciwległe końce osi poziomej i pionowej łączą ze sobą za pomocą łuków. Tu łuki, tak jak poprzednie, też reprezentują proste w rzeczywistości kreski.
Na początku może nie jest najgorzej, gdy rysujemy tylko połączenie w jednym wymiarze. Gdy dodamy drugi wymiar, należy zwrócić uwagę, by odpowiadające sobie łuki przecinały się na ramionach obróconego o 45 stopni krzyża. Dużo tych linii pomocniczych, ale mając je dokładnie i rzetelnie opracowane, dalej można już poszaleć i łatwiej jest się połapać w tym, co się rysuje. Teraz możemy przejść już do rysowania czegoś konkretniejszego. Zróbmy sobie na początku drzwi do budynku, przed którym stoimy, żeby złapać coś w skali człowieka. W normalnej perspektywie narysowałbym prostokąt złożony z linii prostych. Tutaj linie są sprowadzone do łuków. Zatem zaznaczam taki wygięty prostokąt wraz z drugim mniejszym wewnątrz. Z narożników pierwszego prowadzę linię do centralnego punktu zbiegu, by zasugerować głębokość otworu. Obok niższej części prostokąta tworzą dwa symetryczne prostopadłościany, pomiędzy którymi znajdą się schodki. Zwracam uwagę na to, że jedynie linie zbiegające się ku środkowi są na tym etapie proste. W przypadku pozostałych linii zbieżnych muszą trzymać się łuków. Nad drzwiami dodaję niewielki prostokąt będący lufcikiem. Na potrzeby upłynnienia narracji pozwolę sobie na takie uproszczenia słowne. Pamiętajmy jednak, że w tej pracy wszystkie omawiane kształty czy relacje przestrzenne są przefiltrowane przez krzywizny perspektywy. Otwór drzwi opracowuję dodatkowymi liniami równoległymi do krawędzi, by otrzymać ramę i detale skrzydła. Analogicznie opracowuję okno po prawej, zwracając uwagę, by spód okna był na tej samej wysokości co poprzeczka w drzwiach. Między otworami dodaję linię drobnych gzymsów, a w dolnej partii ściany cakoły i okienko piwniczne. Równo rozłożone szprosy podzielą dużą taflę szkła i zróżnicują jeszcze bardziej okno od ściany. Wszelkie podziały, które teraz nanoszę, takie jak rynna czy boniowany narożnik budynku, mają za zadanie podkreślić wygięcie wszystkich linii zbieżnych. Za narożnikiem zaznaczam linię tarasu, za którą zostawimy w pracy nieco oddechu. Aby jednak dobrze powiązać ze sobą elementy tej dziwacznej kompozycji, nad boniowaniem dodaję klasycystyczne nadproże sięgające do budynku po naszej stronie uliczki, powielone w gzymsie budynków. Tu muszę się wytłumaczyć z wygięcia linii tworzących nadproże. Najbardziej poprawne i konsekwentne byłoby zastosowanie linii prostych aż do okrągłej granicy. Skutkowałoby to jednak jeszcze dziwniejszymi deformacjami na obrzeżach kompozycji. By nieco polepszyć czytelność pracy, zdecydowałem się na kontrujące wygięcia linii zbieżnych, jakie występują wokół środkowego punktu zbiegu. Konsekwencją tego zabiegu jest rozciągnięcie obiektów leżących na przekątnych pracy, co w moim przekonaniu jest wizualnie mniejszym złem. Perspektywiczni purytanie mają tu jednak pełne prawo do zastosowania linii prostych, jeżeli chcą. W gzymsie rysują drobne kosteczki, które później pomogą nam się połapać w tym, co jest nim, a co ścianą. W narożniku po naszej stronie uliczki zaznaczam symetryczne boniowanie skopiowane z pierwszego narożnika. W tle rysuję barierkę z ozdobną geometryczną kratą, która w tym spokojniejszym miejscu kompozycji pomoże nam zachować ciągłość odbioru wygiętej sceny. Podobnie kwadratowe pola podziałów posadzki podkreślą to, jak płynnie zmieniają się wszystkie kierunki. Nad parterem rysuję piętro z analogicznymi podziałami, choć tu należy zwrócić uwagę na to, że podziały ściany są już dużo drobniejsze, a najbardziej wyrazistymi powierzchniami będą spody nadproży i dorysowany nad piętrem drewniany okap z rynną. Jak pewnie zauważyliście, na rysowanych na początku drzwiach narysowałem po środku mały punkcik, wizjer. Teraz odniosę się do tego, sygnalizując nasze położenie. Prostokąt na dole kompozycji to wycieraczka przed drzwiami, pozostałe dwa prostokąty obok to schodki. Pod prostokątem wycieraczki narysowałem próg, a po bokach ościeżnice drzwi. Tym samym nasz kadr to widok z wizjera drzwi. Na przykładzie tych właśnie drzwi chyba najlepiej widać, jak nieintuicyjny jest to kadr. Tak dla pewności. Oto drzwi, za których patrzymy przez punktowy, to znaczy bezwymiarowy wizjer, to próg tych drzwi, ościeżnice i nadproże. Dorysujmy teraz pozostałą część belkowania z charakterystycznym gzymsem z kostkami, to może inne elementy kompozycji zaczną się powoli wyjaśniać. Górna część gzymsu wieńczy na przykład ten budynek, w którym jesteśmy jako obserwator.
Po lewej stronie pozwoliłem sobie dodać drugi łącznik budynków, tego z naprzeciwka i z naszej strony. Na nim dodaję podobną do wcześniejszej barierkę, za którą chowa się oka budynku naprzeciwko. Przejście pod tak uformowanym balkonem będzie flankowane drobnymi wysunięciami ścian i wieńczone łukiem. Aby zrozumieć położenie i przekrzywienie łuku, dodałem nad nim detal ozdobnego zwornika stosowany w najwyższym punkcie łuku. Kompozycję po lewej stronie domykam podobnym, łukowatym przejściem bramnym oraz klasycystycznym budynkiem z portalem i ozdobnym tympanonem, by w przeciwieństwie do lekkiej prawej strony dociążyć tę część pracy. Aby nie poszatkować całej pracy, postanowiłem zastosować miękki światłocień, taki jaki występuje pod cienką warstwą chmur kryjących. Pojawiają się wtedy cienie, ale na ogół są nieco rozmyte na krawędziach i nie są zbyt mocne. Jako najciemniejsze zaznaczam płaszczyzny skierowane ku ziemi, a zatem spody okapów i gzymsów, a także wnętrza okien. Belkowanie łączące oba budynki będzie rzucało ciekawy cień na ścianę i posadzkę, a ściana po naszej stronie uliczki będzie spowita w niezbyt głębokim cieniu. Niewielkie cienie rzucone przez ścianki flankujące stopnie ładnie wydobędą bryłę schodów i będą kolejnym elementem sugerującym kierunek oświetlenia sceny. Barierka będzie już w zasadzie oglądana pod światło, stąd mocne jej opracowanie wraz z rzucanym przez nią cieniem. W całej pracy stosuję raczej delikatne cieniowanie. Gdybym zdecydował się na mocne kontrasty, tak charakterystyczne przecież dla zabudowy śródziemnomorskiej, jaką tu prezentuję, jednolite i głębokie cienie nie pozwoliłyby nam połapać się w zawiłych wygięciach perspektywy w partiach nieoświetlonych, jak chociażby drzwi i ich otoczenie rozciągające się po peryferiach kadru. Ciemne wnętrze największego okna ładnie podkreśli światło na szprosach, które z kolei będą rzucały ciekawe cienie na ramę okienną. Szary pas na posadzce to cień rzucany przez budynek po naszej stronie uliczki. Cień ten płynnie złączy cień od obu łączników pomiędzy budynkami. Budynek w głębi po lewej stronie będziemy obserwowali jako oświetlony niemalże całkowicie z przodu. A zatem do przyciemnienia pozostanie tylko blaszany dach oraz wnętrza okien i ewentualnie ciemniejsze pasma belkowania. Przedstawiona kompozycja jest tworzona kompletnie z wyobraźni. Mając dokładnie rozmierzone linie pomocnicze, o których wspominałem na początku, można w ten sposób narysować dowolny kadr czy obiekt. Tak wyglądał nasz tablicowy kadr, który wybraliście komentarzami, a tak wygląda finalna praca. Ok, to teraz poproszę o informację, który temat opracować jako kolejny. Jeden ze wskazanych, czy może wrócić do formuły cyklu kursu rysunku, tym razem o rysowaniu architektury, tak jak robiliśmy to z perspektywą i zielenią. Każde zdanie się liczy, czekam na Wasze komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał poprzez polubienia i udostępnianie tego i innych naszych filmów. Do zobaczenia.